15 maja, godzina 19. Witam w podcaście W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Robert. Dzień dobry, Robercie. Witam Ciebie, witam wszystkich. Robercie, powiedz, czym się zajmujesz, bo jesteś osobą może nie medialną, ale istniejesz dosyć mocno na portalach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku. Widziałem, że masz też kanał na YouTube. I powiedz, co robisz, czym się zajmujesz i w czym pomagasz? Dobrze, więc zacznę od początku, bo jestem tutaj w Holandii już 15 lat, więc moja droga rozpoczęła się tak naprawdę od czasów pandemii, gdzie stwierdziłem, że nie będę się interesował to, co się dzieje tutaj ogólnie na świecie, tylko zacznę się interesować sobą. I pierwsze moje kroki powstały podczas szukania w internecie. Ogólnie chciałem jakby wspierać ludzi, czyli chciałem wejść w internet, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, nie? Poznawać ludzi. I pierwszym moim takim celem było dostać się po prostu do jakiegoś programu, nie wiem, szukać jakichś nowych rzeczy, żeby zobaczyć i poznawać ludzi, nie? A że zawsze miałem to, że lubiłem otaczać się ludźmi, poznawać ludzi, więc na spontanie po prostu wcześniej kolega jeszcze mi wspomniał o pewnym projekcie, który jest i pojawił się w internecie, więc postanowiłem po prostu wejść tam, zapoznać się. Też miałem umówione jakby spotkanie z jedną osobą, która była bardzo ciekawa i zainteresowały mnie, można powiedzieć, karty. To były karty takie lojalnościowe, które dawały powiedzmy punkty za zakupy, ale to jest takie mało istotne. Bardzo mnie to ciekawiło, ponieważ zawsze też lubiłem marketing network. Pierwsze moje kroki stawiałem w wieku 19-20 lat, gdzie to był projekt jakiś marketingowy i po prostu otworzyłem się, poznałem się z tym człowiekiem i wszedłem w to. Po prostu wszedłem w to, gdzie zacząłem się głębiej interesować marketingiem, networkiem. Poznawałem ludzi, historię, co już teraz wiem, że to jest bardzo ważne i kluczowe w tym wszystkim. I tak naprawdę chciałem po prostu coś robić. Jeszcze tego nie wiedziałem do końca, co będę robił, ale bardzo sprawiało mi to przyjemność otaczanie się ludźmi i poznawanie ludzi. Okej, a czy był jakiś taki przełomowy moment, który spowodował tą twoją przemianę? Może z własnych prywatnych jakichś doświadczeń? Na pewno, tak jak później wspomnę, że byłem w związku toksycznym. Miałem partnerkę, która po prostu, ja sobie ją wykreowałem. Myślałem, że ona taka jest, jaka ja chcę. Rzeczywiście taka była. Ale właśnie podczas tej pandemii, gdzie dużo ludzi się zamykało w sobie, gdzie skupiało się na tej telewizji, bo byli też wystraszeni. Nie powiem, że ja też byłem wystraszony, ale jakoś nie chciałem za bardzo brać tego do siebie. I wiadomo, i wtedy też dużo ludzi siedziało w domu, nikt nie pracował. Ja też byłem bez pracy wtedy, więc zacząłem się po prostu interesować tym, co chciałem robić, a moja partnerka po prostu bardziej była skupiona i wystraszona tym wszystkim, więc jakby mnie bagatelizowała, zostaw to, co ty robisz, po co to robisz i w ogóle, więc po prostu dostałem taki sygnał, że coś jest nie tak, że zamiast mnie wspierać, zamiast się razem wspierać, to po prostu ona mi jakby dociska mnie, że po prostu mam się zająć tym po prostu, co ona chce, nie? Okej, tak, no to jest bardzo ograniczające. No tak. Dobrze, a powiedz mi, czy jako kreowanie siebie w mediach społecznościowych, od czego zaczynałeś w ogóle? Czy to był tylko Facebook, czy jak ten w ogóle pomysł i cała idea się zrodziła, żeby tak wyjść ze sobą? Wiesz co, Facebook to tak naprawdę na początku wiedziałem i myślałem tylko, że jest tylko do robienia zdjęć, przykładowo jak się jedzie na wakacje, tak, żeby coś sobie wrzucić. Albo do kontaktu ze znajomymi. Albo do kontaktu ze znajomymi, tak. Jak bardzo się cieszyłem też, że ojejku, ile mam, 120, 300, 400 znajomych, prawda? Kiedyś na początku, ale
właśnie ten projekt, w którym właśnie podczas pandemii byłem w nim, on pokazał mi możliwości takie, że Facebook może służyć też jako narzędzie. I to mnie bardzo zainteresowało. Tam zacząłem poznawać właśnie, jak budować od podstaw swój profil, jak ma wyglądać twoje zdjęcie, no dosłownie wszystko. Wszystko. Ja tam prowadziłem sobie tak, jak chciałem po prostu, tak? Ale żeby właśnie coś zmieniać, żeby może nie zainteresować kogoś, tylko po prostu budować sobie coś na tym Facebooku, to mieliśmy takie instrukcje, mieliśmy szkolenia. Więc zacząłem, pamiętam, coś tam robić, próbować, bo wiadomo, jak się nie próbuje, to nic z tego nie będzie, tak? I to były takie tak naprawdę moje pierwsze kroki podczas tej pandemii. Zacząłem budować ten Facebook, nie? Ja mam wrażenie, że z Facebookiem jest tak, że no, praktycznie każdy z niego korzysta. Ale nie wszyscy wiedzą o narzędziach, które ta platforma oferuje. Naprawdę jest mnóstwo transmisji na żywo, wydarzenia, różne spotkania. Jest też marketplace facebookowy, gdzie możesz wystawić czy kupić różne rzeczy. Także naprawdę jest to platforma bardzo zaawansowana. Myślę, że chyba bardziej niż Instagram. Tak, powiem ci jeszcze, że też odkryłem w tym Facebooku, że dużo ludzi siedzi, bo też mówią, że ludzie tracą czas, że to jest zabijacz czasu. Zgadzam się z tym, ale jeżeli pracujemy na tym Facebooku, traktujemy go jako nie tylko zabijanie czasu czy oglądanie innych, prawda, bo też tak kiedyś robiłem, to po prostu mogę powiedzieć, że poprzez Facebook na przykład znalazłem pracę, poprzez Facebook dostałem się do różnych grup, które jako fotomodel też mogłem uczestniczyć, więc naprawdę Facebook jest dla mnie, teraz już, że tak powiem, bardzo ciekawą stroną i bardzo ciekawym narzędziem, bo naprawdę można wykorzystać w wielu kwestiach. Dokładnie, tak wspomniałeś, jest narzędziem, a nie tylko źródłem czerpania przyjemności ze scrollowania i oglądania krótkich filmików. Dokładnie tak. Robercie, czym się zajmujesz dokładnie w mediach społecznościowych? Jaka jest twoja rola jako coacha, mentora? Co masz ludziom do przekazania? Wiesz co, jestem na etapie, można powiedzieć, kończenia właśnie coachingu i mentoringu. Poznałem świetnych ludzi, dostałem się do, można powiedzieć, fajnej grupy, gdzie właśnie poprzez mentoring i coaching moja droga właśnie jest taka, żeby wspierać mężczyzn. Chcę wspierać mężczyzn, tak. Dlaczego? Dlatego, bo też przeszedłem taką drogę. Wiem, że dużo mężczyzn jest zagubionych. Dużo mężczyzn nie mówi o swoich emocjach, wstydzi się bądź nie chce mówić poprzez, nie wiem, swoje właśnie emocje, uczucia, to co lubią, to co chcą, bo wiadomo, żyjemy w takich systemach i te systemy mamy od dziecka. Tak, to jest wgrywane. Taki stereotyp chyba, że mężczyzna musi być twardy, nie pokazywać emocji. Tak, dokładnie. Ale tak naprawdę, słuchaj, żeby być prawdziwym mężczyzną, to wystarczy być po prostu sobą, a dalej reszta pójdzie, nie? Tak, dokładnie. Myślę, że to taki obraz takiego mężczyzny, który po prostu, nie wiem, jest panem domu, władcą, królem i no to już dawno jest... Zapomniane. Tak. Dlatego właśnie chcę być takim może nie wsparciem, no może wsparciem dla mężczyzn i pokazać, że my mężczyźni też możemy się otwierać, też możemy robić niesamowite rzeczy, że nie musimy tylko przyjść do domu, czy nie wiem, czekać na obiad, aż żona czy tam kobieta nam ugotuje, tak? Tylko spełniać się, spełniać swoje cele, marzenia i naprawdę wewnątrz siebie ducha szukać tego, kim naprawdę jesteśmy. Ja to w sobie odkryłem i chcę właśnie się tym dzielić. A jakie wyzwania napotkałeś, gdy wychodziłeś z tej swojej strefy komfortu, z tego swojego, że tak powiem, poprzedniego Roberta? No powiem ci, wyzwania były niesamowite, ponieważ pierwsze co musiałem zmienić swoje przekonania do tego, że mogę robić zupełnie coś innego. Nie takie przekonania, które wiesz, miałem jakby, jak to w coachingu się mówi, gremlin. Mamy swojego gremlina, który jest drugim głosem, prawda? Tylko wiesz co, jakoś tak, nie wiem jak to do mnie przyszło, ale ja się po prostu z tym gremlinem zaprzyjaźniłem. Zaprzyjaźniłem się, żeby się nie buntować,
żeby iść razem, nie? Bo też stwierdziłem, że dlaczego ja mam się buntować, dlaczego mam myśleć, że na przykład to mi się nie uda, to mi się uda, prawda? Tylko też no dużo powiedzmy mój rozwój i to wszystko dało mi do zrozumienia, że duży wpływ też mają na nas ludzie. Czyli osoby trzecie, czy to niech będzie rodzina, ktokolwiek, tak? Ci ludzie, którzy na przykład w nas nie wierzą. Albo powiedzą nam, załóżmy, że Robert, bo też miałem takich znajomych, Robert, ty masz tyle i tyle lat, zajmij się pracą, przestań marzyć. Tak, a nie głupotami. Tak, tak. I wiesz co zrobiłem? Zacząłem odcinać tych ludzi. Kiedyś jak Facebook się zaczął, się bardzo cieszyłem, że mam tyle i tylu znajomych, nie? A teraz jak już zacząłem coś robić, coś zmieniać sobie, czuję to, a przychodzą osoby, ludzie, którzy ci mówią, Robert, zejdź na ziemię, marzycielu, ty taki, moja partnerka zresztą też mi tak mówiła i to mi bardzo uświadomiło, za to jej dziękuję, że tak mi mówiła, bo to właśnie u mnie się zmieniło, że nie ma takiej możliwości, żeby teraz mi ktoś powiedział, Robert, rób to i to, nie? Nauczyłem się poprzez coaching, poprzez różne rzeczy tego, że nauczyłem się stawiać granice, czyli nie kogoś obrażać, czy kogoś, wiesz, komuś źle powiedzieć coś, tylko powiedzieć, słuchaj, jeżeli ty się tak wypowiedziałeś, to jest twoje, Dokładnie. ja tego nie przyjmuję, ja wiem, kim jestem i pozwól, że ja zrobię po swojemu. W końcu sam kreujesz swoje życie, a nie jakby kopiujesz ustawienia czy schematy innych osób. Dokładnie. Dużo ludzi też mówi i ja to mówię, że przecież za mnie nikt tego życia nie przeżyje, nie? Tak. A jakie strategie wykorzystujesz, jeżeli spotkasz jakieś sytuacje, no nie wiem, powodujące trudności, niepokój? Wiesz co ci powiem, że tych trudności i niepokoju już nie mam, ponieważ stawiam swoje cele i wiem, że cel jest do osiągnięcia. Więc powiem ci, że naprawdę bardzo dużo się u mnie dzieje. Z tego względu, że tak jak ci wspomniałem, właśnie z tym Gremlinem się polubiłem. Nie otaczam się też ludźmi takimi, którymi nie chcę, tylko otaczam się takimi ludźmi, którzy trzymają mi skrzydła, żeby mi nie opadały. Nie? A ten gremlin to jest taki zwany taki diabełek, który tu siedzi na ramieniu i nam jakieś takie brzydkie rzeczy, złe rzeczy mówi, czy... Tak, tak, tylko że mówię, To jest taki wewnętrzny nas niepokorny głos. głos. Tak, tylko mówię, jeżeli spróbujemy się zaprzyjaźnić z tym gremlinem, też wiesz, jesteśmy też odbiciem w własnym lustrze, nie? Nie każdy to wie, ale ja poprzez coaching, poprzez właśnie ten swój rozwój zrozumiałem, że my jesteśmy tym swoim odbiciem, więc jeżeli nie podejdziemy do lustra, nie zaprzyjaźnimy się też z tym lustrem, to nie pójdziemy dalej, nie? Musimy siebie zaakceptować. Ważne jest, żeby siebie zaakceptować takim, jakim wiesz, jesteśmy i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne w tym wszystkim, nie? Żeby siebie zaakceptować i pracować nad sobą. I pracować. A masz jakieś techniki, może wskazówki dla osób, które jakby no chciały też sobie z tym poradzić, które są niepewne siebie. Mówimy o mężczyznach, którzy no od dziecka byli wychowywani w ten sposób, że mają być twardzi, nie okazywać emocji, w ogóle płacz, no to już jest dyskwalifikacja. I oni przez całe życie już mają w głowie taki obraz, no wiesz, że muszą być twardzi i nie poddawać się i no robić tak, jak to zostało im wpojone. Bardzo ciekawe pytanie. Powiem ci, że wskazówek i żadnych rad nie mam. Jako coach też nie mogę dawać żadnych wskazówek i rad, aczkolwiek mogę powiedzieć jedno. Panowie, powiem tutaj do panów, panowie, zapraszam na mojego Facebooka, na oglądanie moich live'ów, które właśnie zaczynam tutaj działać z mężczyznami, żeby wprowadzać jakieś tematy, które będziecie chcieli oglądać. To jest pierwsze. A po drugie powiem wam, że jeżeli macie jakieś rany, macie jakieś nieprzerobione tematy, traumy w sobie, to warto wrócić do tego, przerobić to, bo ja też tak robiłem, przerobić te rzeczy, prawda? I na początku to bym nie proponował, tylko po prostu najpierw zapytać siebie, kim jesteśmy. Kim jesteśmy. Także mówię, nie ma tutaj żadnych rad, ale
wiem ze swojego doświadczenia, że każdy z nas ma to coś w sobie. Tylko właśnie poprzez te blokady, poprzez rzeczy, które właśnie czy ma mieć dziecka, czy po prostu tak jak wspomniałeś o tym płaczu, że mężczyźni, chłopaki nie płaczą, co jest dla mnie bzdurą. To był tylko taki film, prawda? Chłopaki nie płaczą, bo byli twardzielami. Tylko tak naprawdę ostatnio nawet wrzuciłem, słuchajcie, post, że właśnie prawdziwy mężczyzna nie musi być żadnym bohaterem. Nie musi być twardzielem. Powinien być sobą. Przede wszystkim sobą. Nie musi nikomu niczego udowadniać. Tak jest. Ważne, żeby Tak jest. sam ze sobą czuł się dobrze. Dokładnie. A powiedz mi o swoich jakichś największych obawach i wątpliwościach, które masz teraz, prowadząc swoją markę osobistą na Facebooku, na portalach społecznościowych. Jakie są twoje największe wątpliwości i obawy? Czy w ogóle takie są? To też takie ciekawe pytanie, no to powiem ci i może nie zmartwię cię, tylko cię zaskoczę, że właśnie nie mam żadnych obaw, słuchaj. Nie mam żadnych obaw, ponieważ tak jak ci wspomniałem, odnalazłem siebie, wiem jaką drogą chcę iść i teraz tylko po prostu realizuję swoje cele i plany, które po prostu mam, wcześniej miałem tak jakby, wiesz, gdzieś tam w głowie, ale ich nie realizowałem, bo stałem, bo byłem zblokowany. Bałeś się kolejnego kroku? Bałem się kolejnego kroku, bałem się tak naprawdę też, co ludzie powiedzą, bo nie miałem tego, wiesz, przerobionego i jak to pójdzie, nie? Mhm. A tak może się wrócę, że słuchaj, pierwszy swój wideo takie nagrałem, właśnie będąc na takim fajnym evencie tutaj w Amsterdamie, gdzie prowadziła fajna, niesamowita dziewczyna Edyta Nales. Pozdrawiam Edytkę, jeżeli będzie oglądała ten podcast na pewno. I powiem ci, że tam byli fajni ludzie na tym evencie w Amsterdamie to było, nie? To były 3 osoby. Może będziesz kojarzył, może nie. Łukasz Milewski, Mhm. był Fryderyk Karzełek Kojarzę. i była jeszcze Rowińska. Taka też coach kobieta, nie? I to był bardzo fajny temat, ciekawy, gdzie powiem ci też chciałem coś znaleźć dla siebie, więc powiem ci, że po tym evencie też Grzesiu też tam był. Grzesiu był scenariuszem, Grzesiu tam wszystko organizował, czyli był fotografem i wszystko tam robił, więc też jako fotograf właśnie skumaliśmy się. I po tym evencie, powiem ci, dostałem takiego kopa, że pierwsze co, wróciłem na siłownię. O. Wróciłem na siłownię, bo miałem przerwę, a że ja lubię ćwiczyć, lubię siłownię, lubię się dobrze czuć, więc wróciłem na siłownię i powiem ci, i wtedy nagrałem sobie pierwsze wideo, nie? I nagram sobie wideo i wiesz co? Na spontanie Mhm. tak oglądnąłem, dobra, puszczam to. A co? Bez Niech się zastanowienia. dzieje, tak, Mhm. niech się dzieje. Wiesz, ile miałem wyświetleń w pierwszym? 900. No, ładny wynik. I tak się zaczęło. Mhm. Powoli, ale systematycznie, wiesz, bo ważna jest systematyczność. Jak już coś zaczynamy, to żeby to robić, a nie żeby robić i się zatrzymać, nie? Dla mnie to jest dla mnie ważne, żeby była systematyczność. I powiem ci, wiesz co jest najlepszą motywacją? Właśnie to, że jeżeli coś chcesz zrobić, a to osiągniesz, to wtedy możesz sobie pogratulować. Dokładnie i to jest wtedy jeszcze większa satysfakcja. Tak jest. I idziesz do przodu dalej. A to nie jest tak, że ludzie po prostu jakby boją się ten pierwszy krok wykonać. Mają marzenia, mają plany, albo są po prostu z jakiegoś powodu nieszczęśliwi. Mhm. No to jest... I już nawet mają w głowie jakiś zaplanowany scenariusz, jakby to wyglądało, gdyby to zmienili, tylko właśnie brakuje tego impulsu, który by pchnął ich dalej, żeby coś zrobić. Bo to jest dużo kwestii na to, wiesz. Jedną kwestią może być to brak wsparcia na przykład u drugiej osoby. Kolejne to, że właśnie nie wierzymy w siebie, bo jeżeli w siebie nie wierzymy, no to jak możemy na przykład coś zrobić innego? Słuchaj, no gdzie ja bym kiedyś pomyślał, człowiek pracujący na budowie, czy zaczynając fizycznie pracować, bo tak w mojej rodzinie było i też myślałem, że tak jest, aczkolwiek jako dziecko powiedziałem, że przepraszam mamo, że to powiem, ale na pewno mama będzie to oglądać, ale powiedziałem kiedyś, że ja nie pasuję do tej rodziny, że zostałem albo gdzieś podmieniony, albo coś, bo coś mi nie pasowało, coś mi się nie zgadzało, wiesz, że dlaczego ja tak żyję, dlaczego ja tak mam. Tak, i w biednej rodzinie byłem i w ogóle, wiesz, że kiedyś powiedziałem, że będę dorosły, to zrobię wszystko, że mojej rodzinie, którą będę miał, nie zabraknie nic i mamie też zawsze pomogę, nie?
i dotrzymałem słowa. Puściłem manifestację, zobacz. Jako małe dziecko. Już coś próbowałem szukać, ale przyszedł później ten moment, nie? Kiedy wystrzeliłem, kiedy powiedziałem sobie dość, koniec, to była ta pandemia. Nie może tak być. Robert, to jest twój czas i zacznij działać. Więc mówię, dużo rzeczy wpływa na te blokady. To są, mówię, też te traumy, tak? Nieprzerobione rzeczy, dzieciństwo, czyli warto do tego wracać, przerobić, bo to są też coachowie do tego, są i psycholodzy oczywiście, tak? Gdzie można tutaj pracować, ale nie zawsze też potrzebni są ani coachowie, ani psychologowie, bo my sami w sobie możemy to znaleźć. Tak, wystarczy nam po prostu jakiś impuls do zmiany, chęć. Dokładnie. Albo się musi coś wydarzyć, w większości tak jest, nie? Musi coś się wydarzyć, żeby coś ruszyć, albo wystarczy po prostu uwierzyć w siebie, zmienić swoje przekonania, self-concept, jak ja to mówię stricte, nie? Czyli te nasze przekonania, które właśnie nam mówią, nie, że nie dasz rady, tylko dasz radę, albo przynajmniej spróbuj. Tak, spróbować zawsze warto. Jeżeli nie wyjdzie, to też mogą być kwestie, ja też na jednym z poprzednich podcastów właśnie o tym rozmawiałem, że nosimy w sobie bardzo dużo naleciałości z dzieciństwa i często nie jesteśmy ich w ogóle świadomi. To są jakieś takie traumatyczne rzeczy, o których my już dawno zapomnieliśmy, ale one mają do tej pory ogromny wpływ na nasze życie. To są jakieś takie utarte schematy, utarte mechanizmy, które no, zostały nam przekazane jakby z pokolenia na pokolenie. No i niestety do tej pory one rzutują na naszym teraźniejszym życiu. Tak, wiem o czym mówisz. Tutaj dopowiem, że zgadza się, tak jest, ponieważ właśnie jeżeli tak jak właśnie mamy, czy nieprzerobione schematy, czy to, czy tamto, to przykładowo też nauczyłem się, żeby na przykład będąc w jednym związku, tak, nie udało się w jednym, drugim, trzecim, piątym i szukamy na siłę kolejnego związku, bo myślimy, że będziemy sami, to powiem wam, kochani wszyscy, że to się nie uda. To się nie uda z tego względu, że też popełnialiśmy błędy, a każda osoba napotykana na naszej drodze, czy to będzie partnerka, czy to będzie ktokolwiek, jest dla nas lekcją, nie? To jest dla nas lekcja, którą powinniśmy, którą lepiej przerobić po prostu, tak? Nawet wchodząc w nowy związek, lepiej przerobić, co się wydarzyło, co było, a co nie było. To warto rozważyć. Dokładnie, jakie błędy popełniliśmy, jakich unikać w przyszłości. Tak jest. A propos lekcji, jakie są twoje najważniejsze lekcje, które wyniosłeś jakby z budowania marki własnej, działalności w mediach społecznościowych? Może najważniejsze lekcje podczas tej twojej przemiany covidowej? Nie wiem, czy będę musiał chyba wypikać to słowo COVID, bo coś słyszałem, że YouTube jest bardzo wrażliwy. YouTube jest bardzo wrażliwy. Tak, na słowo pandemia, COVID, to wszystko będzie wypikane. Wypikane, okej. Lekcje powiem ci na pewno takie, że... jakie mogły być lekcje? No lekcje na pewno takie, że przestałem myśleć o tym, co mi się nie uda, nie? Czyli zacząłem pracować pierwsze co nad sobą. Czyli pierwsze co skupienie się na rzeczach pozytywnych. Skupienie się na rzeczach pozytywnych, dokładnie. Kolejną rzeczą to na pewno będzie sukcesywność. Nie? Jeżeli coś zaczynamy budować, czyli sukcesywnie, systematycznie budujemy tą swoją markę, co tam chcemy, tak? To jest bardzo kluczowe. Kolejną rzeczą to na pewno będzie otaczanie się ludźmi takimi, jakimi my chcemy, nie? Czyli zmiana myślenia, nie? Zmiana myślenia. I co może być jeszcze tutaj bardzo ważne w tych aspektach, bo jest tego naprawdę jeszcze więcej, ale to są takie ważne, wydaje mi się. I ostatnie to będzie na pewno, jak to też w marketingu mówią, tak? I w tym bądź sobą. Bądź sobą. Dokładnie, często jest tak, że zakładamy maskę i staramy się być kimś innym po prostu, żeby się dopasować do innych osób, do społeczeństwa, w którym żyjemy. Tak, bo tak nas uczono. I często jest tak, zauważyłem, że niektóre osoby, nie wiem, w domu są inne, w pracy są inne, nie wiem, prowadzą właśnie jakiś kanał na YouTubie, to w ogóle kolejną maskę zakładają dla swoich widzów. No i to jest, wydaje mi się, trochę chore, bo chyba łatwo się pogubić w tym później.
No powiem ci, że starałem się zawsze być prawdziwym, robić to, co kocham, dlatego wiesz, te emocje, które miałem w sobie, właśnie te blokady, które u mnie się puściły, spowodowały na pewno to, że po prostu to, co chciałem przekazać, to przekazywałem. I cały czas do tej pory to robię. Jak swoje życie prowadzę, wiesz, kiedyś może się tam interesowałem, jak ktoś prowadzi swoje życie, nie? Czy coś. Komuś gratulowałem, ale stwierdziłem, bo też niedawno też taki post dałem i też praca dużo mi tutaj dała ta budowlanka, nie? Że wiesz, że po prostu wolę się cieszyć swoimi, jak to się mówi, sukcesami, niż to, żebym ja przykładowo cieszył się, że szef mnie poklepie, fajnie Robert, dobrze pracujesz i w ogóle. I co z tego? I ktoś jest zadowolony, ale nie ja. A ja mam się zadowolić tym, że po prostu on mnie poklepał, nie? Skoro istniejesz w mediach społecznościowych, na pewno się spotykasz, bo spotykałeś z hejtem. Jak sobie radziłeś z tymi negatywnymi komentarzami, negatywnym odbiorem ludzi? Wiesz co, wrócę do tego też, jak zacząłem w tym marketingu pracować, to właśnie takie tematy mieliśmy poruszane. Co to jest hejt tak naprawdę, nie? Ja kiedyś myślałem, że hejt to jest osoba, że to są hakerzy, nie? Tak w głowie miałem. Myślałem, że to są hakerzy, którzy cię hakują, którzy zaczną coś ci pisać, blokować i w ogóle, nie? Ale ja to się tak naprawdę do tego wszystkiego chyba przygotowywałem, wiesz? Żeby budować tą swoją markę, żeby się nie przejmować właśnie tym hejtem, bo jeżeli budujemy coś i jesteśmy pewni siebie, tak? No to powiedz mi, kto może tobie zaszkodzić? Kto może tobie zaszkodzić, jeżeli jesteś pewny, jeżeli budujesz coś, nie robisz czarnych interesów, tak? Czy coś, tylko budujesz siebie, coś dla siebie i ktoś ci napisze, nie? Nałóżmy, że ty robisz tak i tak i tak i tak, nie? Wiesz, jak ja to zacząłem przyjmować? W taki sposób, że ktoś mi tam napisał, to ja też napisałem, nie żeby obraźliwie czy coś, tylko na przykład skąd wiesz, jaki ja jestem, czy coś. Czyli ja uważam, że hejt i to są ludzie, którzy dla mnie to są słabi ludzie mentalnie, czyli tacy, którzy coś próbowali w życiu, bo każdy może coś tam próbował, tak? Ale się nie udało, bo na przykład była praca, bo to, bo tamto, odłożyli to, tak? I teraz mają tak w głowie swojej uświadomione, że to nie poszło, się nie udało i próbują teraz poprzez szukanie, grzebanie, nie wiem, na Facebooku z nudów pisać jakieś rzeczy nieprzemyślane, które po prostu sobie piszą, tak? Tak, żeby komuś życie uprzykrzyć teraz. I żeby to by się też nie udało, nie? Załóżmy, nie? Dlatego spotykałem się i spotykam się do tej pory, ale wiesz jak ja na to reaguję? Jak? W taki sposób, że to jest dla mnie jeszcze większa motywacja do tego, żeby iść dalej. Hejt? Super. Ktoś się zaczął mną interesować. Dokładnie. Dobrze, świetnie, idę dalej. A jeżeli ktoś mi naprawdę przeszkadza, to go blokuję. Bo po co mi taka osoba? Ja też pracuję z energią, więc czuję od razu, że ta osoba nie działamy na tej samej energii, więc ona mi jest niepotrzebna. Wiesz co, ja jakiś czas temu usłyszałem, czy wyczytałem fajne stwierdzenie, że hejterzy są bardzo pomocni i przydatni, Tak. bo oni ci budują wyświetlenia, piszą komentarze, dają jakieś tam te negatywne lajki, łapki Tak. w dół Tak. i to też pomaga jakby w budowaniu twojej marki, bo Oczywiście. twoje materiały są jakby szerzej wtedy dostępne. Jest zainteresowanie tym, nie? Co jest, wiesz, jeszcze ciekawe? Algorytm YouTube'a czy Facebooka się wtedy cieszy. Na pewno. Powiem ci, że zawsze czekałem, żeby właśnie ktoś zaczął mnie hejtować i to nawet w rodzinie też miałem osoby, nie? Ale przestałem się tym przejmować. Ja wiem, kim jestem, wiem, co chcę robić i po prostu, tak jak mówię o tych stawianiu granic, nie? Że jeżeli ktoś coś mówi, wiesz, co jest ważne? Ważne jest to, że ja też już teraz to wiem, że osoby, które mówią coś do ciebie, to są ich emocje. To nie jest twoje, nie? I jeżeli my przyjmujemy to znaczy, że nie jesteśmy pewni siebie. Tego, co my wiemy, przecież kto może tobie powiedzieć, kim ty jesteś? No kto? Nikt. No nikt. I dlatego, jeżeli my jesteśmy pewni siebie, wiemy, kim jesteśmy, to nikt i nic, tobie nikt nie ma prawa niczego zarzucić. Nic.
tylko akceptować to co robisz. A każdy niech się zajmuje sobą. Najlepiej. Dobrze, a powiedz mi teraz o swoich planach na przyszłość. Chodzi mi o właśnie mentoring, coaching. Powiedzmy na kolejne, nie wiem, załóżmy 2-3 lata. Jaką masz wizję siebie? Co chciałbyś osiągnąć? No powiem ci, że już tą wizję wcześniej miałem przerabianą i to nawet na coachingu, gdzie mieliśmy rozmowy klient i oczywiście coach, tak? Także ja zwykle nie chciałem być klientem, bo klient przychodzi z jakimś celem, a że ja te cele po prostu buduję, więc wolałem być coachem, żeby kogoś tam wspierać, prawda? Więc na pewno chcę, tak jak powiedziałem, pracować z mężczyznami, pracować jako coach i mentor. Domyślam się, że to szybko pójdzie, bo tak jak słyszałeś i mówiłem do wszystkich, że wracam do siebie, do kraju, do Polski, więc tam będę dalej się rozkręcał. Zdradzę tutaj krąbkę tajemnicy, że piszę też książkę, swoją historię. Autobiografia, tak? No zobaczymy, co to z tego będzie. Będzie to i humorystyczne, będzie to o moim życiu, o mojej przemianie. No sporo tego będzie, zobaczymy jak to pójdzie. W każdym razie zainspirowały mnie pewne osoby, żeby pisać tą książkę. Zawsze chciałem pisać, więc zacząłem pisać tą książkę. Na pewno ją wydam. No i oczywiście też poznałem fajne, sympatycznych ludzi już u siebie tam w mieście, gdzie pojawię się prawdopodobnie na evencie jako prelegent, żeby wystąpić na scenie. Więc to jest też kolejny mój cel, gdzie też po prostu chcę... No to już można mówić o sporym sukcesie. No tak. Także tak. gratulacje. Dziękuję bardzo. Dobrze, a powiedz mi o swoich źródłach inspiracji. Książkach, filmach, być może jakichś kanałach na YouTube, podcastach. Co cię inspiruje, co ci dodaje skrzydeł? Wiesz co, odkąd zacząłem pracować w rozwoju i zajmować się jak i swoją marką osobistą, jak i swoją osobą, to zacząłem interesować się książkami rozwojowymi. Czyli jedna książka, która mi bardzo utkwiła w pamięci, już kilka razy ją przeczytałem, to jest Bądź Pro Erika Worre. Niesamowita książka o przedsiębiorcach, o ludziach, którzy też zaczynali tam, gdzieś pracowali, robili jakieś tam prace, ale też szukali innych rzeczy, nie? I tak powiem ci, że też bardzo książka mi ta utkwiła, ponieważ ten autor mówi też o sobie, że on też chciał występować na scenach, gdzie miał wejść na scenę, miał swoje przemówienie, że miał tremę, to tamto, więc powiem ci tak, jak sobie to później uświadomiłem, jakby to było o mnie, nie? Nie dosłownie ta książka, nie? Tylko kawałek jakby cytatu było o mnie, nie? I bądź pro, bądź sobą, to jest naprawdę niesamowita książka. Oczywiście. Więcej tych książek przeczytałem, nie jestem tam w stanie teraz zapamiętać, bo dawno już tam nie czytałem tych książek, ale podcasty zacząłem też słuchać i warto słuchać na przykład podcastów jakichś inspirujących, motywujących, bo rozwijając siebie, czy to w mediach społecznościowych, czy w ogóle jakąś markę swoją budując, to uważam, że warto się inspirować właśnie ludźmi, którzy prowadzą takie podcasty, nie? A też właśnie zacząłem się interesować podcastami właśnie sprawami męskimi, tematami męskimi, gdzie po prostu oglądam, skupiam się, gdzie mi też daje inspirację na to, że mogę też jakieś tematy kreować i też będę chciał później napisać post, na przykład jakie by mężczyźni, jakie by chcieli mieć tematy, więc pod te tematy będę robił programy, nie? A powiedz mi, czy masz jakieś doświadczenie jako mówca publiczny? Bo widzę, że bardzo dobrze, fajnie rozmawia się z tobą i z tego tak też wnioskuję, że pewnie gdzieś występowałeś publicznie. Powiem ci, Oskar, że tak. Pierwsze moje wystąpienie to było, ja ogólnie cofnę się, bo też jestem tutaj, dużo osób, które będą mi oglądali, wiedzą, że tutaj wchodzę. Jestem wolontariuszem, czyli że byłem też twarzą WOŚP-u, że po prostu sztab nas wybrał, żebyśmy robili nagrania i po prostu robili różne tam rzeczy, które były potrzebne do finału, prawda? I też dostałem możliwość wystąpienia jako prezenter. Tutaj właśnie wchodzę jako mówca na scenie. Więc powiem ci, że to był kolejny mój krok taki,
gdzie no nawet wiesz co, nie zastanawiałem się, nie miałem żadnej tremy, żeby tam wystąpić, żeby poprowadzić ten finał, bo też to było z samego serca, nie? I powiem ci, że później dostałem też gratulacje od osób, od sztabu, od innych osób, że Robert, profesjonalnie to poprowadziłeś, więc ja jakbym powiedział sobie, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja po prostu byłem przekonany, wiedziałem, że tak będzie, nie? Tam było 3000 osób, powiem ci, nie przejmowałem się, ile było osób. Dla mnie mogłoby być nawet 5000 osób, nie? Ale najważniejsze, żeby to, co mówić, było od serca, nie? A czułeś stres? Nie. Czułem energię i emocje. I takie naprawdę pozytywne bardzo emocje. Czyli tak jakby stres zamieniłeś na pozytywne Dokładnie. emocje i Tak. energię. Emocje w miłość i wdzięczność. A powiedz mi, może byś zaproponował parę wskazówek dla osób, które też chciałyby, może nie pod kątem mentora, coacha rozwijać się w internecie, ale ogólnie budować jakby swoją własną markę w mediach społecznościowych. Od czego mogą zacząć, co może im ułatwić tą pracę? Wiesz co ci powiem, zacząłem się właśnie interesować też takimi tematami, bo dużo jest takich czy filmów, czy powiedzmy różnych jakichś takich skryptów, gdzie właśnie od czego zacząć, nie? Czyli na początku, no na pewno powinniśmy zacząć od siebie, tak? Od siebie z tego względu, że powinniśmy być pewni, co chcemy robić, tak? Zastanowić się, z czym chcemy wyjść do ludzi, co przekazać, tak. Ważne też jest nasze zdjęcie, jakie wrzucimy, tak. Nie ma być to jakieś zdjęcie, nie wiadomo, że siedzimy gdzieś na ławce czy coś, na przykład z butelką piwa czy coś, tylko jeżeli chcemy naprawdę się kreować w mediach społecznościowych, to zrzućmy takie zdjęcie po prostu prawdziwe. Po prostu prawdziwe. Nie mówię, żeby tam się ubrać, nie wiadomo jak kto chce, niech każdy się czuje jak chce, ale żeby wrzucić zdjęcie prawdziwe, tak? I zastanowić się, jaką byśmy chcieli markę, co byśmy chcieli wnieść, co przekazać i z czym iść, tak? I z czym iść. No i tu bym polecał na pewno oglądanie, inspirowanie się innymi osobami, którzy budują markę osobistą, czy zapisanie się na jakiekolwiek kursy, cokolwiek, tak? Żeby po prostu zacząć. No bo wiadomo, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, ja też nie miałem pojęcia, ale ktoś mi o tym zaczął mówić, to zacząłem po prostu to kontynuować, nie? A co uważasz za najważniejsze cechy, jeżeli chodzi o przyjaźń męską pomiędzy mężczyznami? Wiesz co? Bo mówiłeś, że chcesz wspierać mężczyzn, Tak. być tym coachem, mentorem, więc tak pytam, dlaczego, jak można zbudować dobrą więź między mężczyznami? Na pewno tak jak cały czas zawsze będę wracał do tego, że trzeba najpierw zbudować relacje z samym sobą, nie? Mhm. Trzeba być ze sobą zgodnym, trzeba się pokochać, tak? Być zgodnym ze sobą, tak? I teraz dla mnie to nie ma znaczenia, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, tak? W tej sytuacji, bo relacje możemy budować z każdym, ale dlaczego chcę z mężczyznami? Ponieważ wiem, że dużo mężczyzn właśnie jest, może nie słabych, tylko dużo mężczyzn jest właśnie, którzy może potrzebują wsparcia. Może zagubieni są. Zagubieni są, tak. Boją się wyjść właśnie z tej skorupy wyjść, tak? Czy szukać innego rozwiązania, bo myślą, że tylko są na przykład po to, żeby, nie wiem, pracować, być panami domu, tak? Przyjść do domu, dać pieniądze i nic nas nie interesuje, tak? I w ten sposób właśnie się blokujemy. I nie wiemy, co naprawdę tak możemy robić, nie? A ja mogę tutaj po prostu powiedzieć, że byłem budowlańcem, kupę lat gdzieś tam coś robiłem, różne rzeczy i się przebranżowiłem, bo stwierdziłem, że to nie jest moje, ja tego nie czuję. I to są te uczucia, które powiedziałem sobie, jeżeli ty tego nie czujesz, to tego nie rób. Po prostu. Prawda? Czyli z mężczyznami chcę budować relacje właśnie po to, bo ja dużo też przeszedłem i jako dziecko, i jako starszy też człowiek, tak? Który właśnie był czy w związku toksycznym, więc chcę wspierać tutaj w związkach toksycznych mężczyzn, chcę wspierać właśnie, żeby wychodzili ze swojej strefy komfortu, żeby ich motywować, żeby wyjść razem nawet do klubu gdzieś, tak? Bo będę w Szczecinie u siebie, będę chciał organizować, zrobić taki krąg mężczyzn, żeby się spotkać razem, wiesz, pogadać, o czym chcemy porozmawiać, czyli o wszystkim.
Czyli o wszystkim. Budować relacje, ale prawdziwe relacje, tak? Wspierać się nawzajem. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. A powiedz mi, jak radzisz i radziłeś sobie z porażkami? Z porażki uważam, że tak jak też tutaj przytoczę taki na przykład kontekst, że na przykład biegacze, tak? Biegacze biegną, jak na przykład są te 10 obój czy cokolwiek, tak? Jeżeli on biegnie przez przeszkodę, to czy on się zastanawia, czy on przez nią przeskoczy? Nie. On leci po medal, tak? Czyli porażki są po to, żeby odrabiać lekcje, to raz, a dwa, przeszkody są po to, żeby je przeskakiwać. Jeżeli będziemy przeskakiwać te przeszkody, nie będziemy się zastanawiać wcześniej, czy ja to przeskoczę, czy ja pójdę dalej, to będziemy się cofać, nie? Więc porażka dla mnie jest motywacją do tego, żeby wyciągnąć lekcję i iść dalej. Robercie, a no, będąc mówcą, udzielając się w mediach społecznościowych, musisz dbać o jakby czystość wypowiedzi, ładny głos. Jak sobie z tym radzisz? Wiesz co ci powiem, na początku jak zacząłem prowadzić te live'y, no to na pewno dostałem feedbacki od osób, prawda, od znajomych czy od innych, aczkolwiek chciałem dostawać i jak zawsze sobie mówiłem, że to jest początek mojej drogi, nie? I oczywiście zawsze tam jak robiłem jakieś tam te live'y pierwsze, no to rzeczywiście były jakieś tam, może nie blokady, aczkolwiek blokad żadnych nie miałem, ale były te jakieś takie zająknięcia, coś tam, nie? Bo nie wiedziałem, co dopowiedzieć, ale poprzez procesy, poprzez robienie tych live'ów konsekwentnie, poprzez zmiany też, które wprowadzałem, ten głos sam po prostu zaczął płynąć i co jest też ważne, ja ten swój głos pokochałem. Pokochałem ten głos tak samo jak siebie, czyli po prostu będąc tą osobą, którą chcę być, czyli chcę być tym mentorem i mówcą, to stwierdziłem, że po prostu muszę to robić bardziej profesjonalnie, nie? A dlaczego ludzie mają taki ogólnie problem, gdy oglądają siebie na wideo? Mają problem, żeby polubić swój głos. Wiesz co, wydaje mi się, że... To jest niska samoocena? Dokładnie. To jest niska samoocena, też ta wiara nie w siebie, tak? I też to spojrzenie w lustro, bo to jest naprawdę jest ważne, te oglądnięcie się w lustrze, zobaczenie na przykład każdego dnia, jak ja to, słuchaj, robię, też poznałem, co to są manifestacje, afirmacje, także naprawdę dużo rzeczy mi tutaj wniosło i zacząłem to praktykować, nie? Że to, co przykładowo nauczyłem się, to co czy wyczytam, czy gdzieś tam nauczę się, to po prostu wprowadzam to w życie. A że lubię też eksperymentować, lubię testować, wprowadzać jakieś nowe zmiany, no to na pewno też przestałem myśleć jakby o tym głosie, jak on idzie, tylko zacząłem po prostu dzielić się tym, co chcę przekazać. Wiedzą. Tak, swoją wiedzą, dokładnie. Dobrze, a powiedz mi, może pytanie troszkę z innej beczki, co sprawia, że czujesz się w życiu spełniony, szczęśliwy? Wiesz co, na pewno to, że odkryłem w sobie, że chcę robić to, co chcę robić, a nie chcę robić to, co muszę. Czyli swoją pracę, którą lubię, czyli coaching, czy mentoring, czy też jako mówca, tak, być tutaj, połączyłem z tym, że też będę mógł na tym zarabiać, tak? Bo jako coach też będę zarabiał. Więc połączyłem pasję z zarabianiem. A jeszcze będę bardziej spełniony, jak wrócę do Polski i będę koło swojego syna. To już będę w 100% spełniony. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Mamy mężczyznę pracujący na etacie, ale nie jest szczęśliwy ze swojej pracy. Powiedzmy prywatnie w domu jest wszystko ok, ale ta praca powiedzmy nie sprawia mu przyjemności. Co on może zrobić, żeby jakoś odmienić swoją sytuację? No bo powiedzmy, wiadomo, pracy z dnia na dzień nie zmieni, Tak. bo boi się o kwestie finansowe, powiedzmy ma kredyt na dom z dużą ratą, teraz wiadomo po tych wszystkich podniesieniu stóp procentowych Tak. ta rata jeszcze wzrosła. Ledwo w domu wiążą koniec z końcem. No ale jednak ta praca no, powoduje u niego jakieś takie, wiesz, problemy emocjonalne i psychiczne. I od czego
może zacząć? Bo myślę, że takich słuchaczy z podobnym problemem jest sporo. Oczywiście. Powiem ci, jako coach mogę ci zadać na przykład jedno pytanie. Jakimi ludźmi się tam otaczasz na przykład w tej pracy, nie? Załóżmy, nie? Albo czy się wypaliłeś w tej pracy? Kolejne pytanie mogłoby być, załóżmy, dlaczego chcesz zrezygnować z tej pracy, nie? To można naprawdę dużo tutaj pytań zadawać, nie? Ale przede wszystkim, jeżeli ta osoba nie czuje, że się na przykład, bo mogła się wypalić w tej pracy, bo jej ludzie nie pasują, bo tamto, to proponowałbym po prostu szukać innego rozwiązania. Czyli, tak jak wspomniałeś, nie rzucać od razu tego etatu, tylko szukać po prostu innej pracy, tak? Szukać innej pracy, bo to będzie też inna przestrzeń. Nowi ludzie, bo wiesz, w większości zawsze w latach 80., 90., tak nasi rodzice czy ktoś mówił, ojeju, ja tam wolę pracować 20-30 lat w tej samej pracy, żeby mieć stałe dochody, tak? I to było piękne i cudowne, nie? Tak, ale te czasy już się skończyły. Oczywiście, że tak. Ja stwierdziłem, że po prostu zmiany, trzeba wprowadzać w sobie zmiany, bo jeżeli zostaniemy w jednym systemie, będziemy pracować 30-40 lat do emerytury z tymi samymi ludźmi, to wrócimy do domu, to dostaniemy zajoba. Tak jak mój tata świętej pamięci poszedł na emeryturę i jego nigdy w domu nie było, on nie mógł w domu usiedzieć, nie? Całe życie pracował z tymi samymi ludźmi. Także ja uważam, że powinniśmy wprowadzać zmiany, jeżeli czujemy, że coś się dzieje, tak? A w domu jest ok, a w pracy to po prostu szukać innych rozwiązań, czyli szukać po prostu innej pracy. To, co nam będzie leżało, nie? Jeżeli będziemy już wiedzieć, że tą pracę drugą mamy, to sobie z tamtej odejdziemy, tak? Bo przecież nikt nas nie trzyma na łańcuchu, tak? A jak mamy kontrakt, zawsze możemy go rozwiązać, tak? Po prostu nie bać się i iść dalej, szukać zmian w sobie. Jeżeli mógłbyś być superbohaterem posiadającym jakieś niezwykłe moce, jakim byś był? Superbohaterem? Wiesz co, nie uważam się za superbohatera. Uważam się za człowieka, który po prostu... Może dla siebie jestem bohaterem. Może dla siebie. Dla siebie mogę być bohaterem, ponieważ naprawdę dokonałem w sobie zmian, niesamowitego przełomu, jak ja to mówię też, transformacji swojego mózgu. Przerobiłem cały mózg, jakby cały schemat, cały procesor zamieniłem na nowy procesor, na nowego wydania oczywiście, tak? Więc dla siebie mogę być superbohaterem, który naprawdę dokonał tego, co kiedyś miał te marzenia i cele, i partnerka, z którą byłem, i dotychczas inni ludzie, pokazali mi to właśnie, że mam iść do przodu, że mam się nie zatrzymać. Idź, Robert, do przodu. Zawsze mama mnie wspierała. Moja mama jest kochana i cudowna. Pozdrawiam cię, mamuś. Ona zawsze mnie wspierała. Robert, jesteś niesamowity. Wiedziałam, że czegoś dokonasz w życiu, nie? A co jest największym źródłem dumy w twoim życiu? Największym źródłem dumy to, że mam kochającego, wspaniałego syna. To jest to, że mam syna, z którym mam relacje, naprawdę cudowne relacje i zawsze wiedziałem, że ten moment nastąpi, że mu powiem, synu, wracam do Polski. Wracam do Polski, już będę na miejscu. Nie wiedziałem, co jeszcze będę robił, bo musiałem sobie jakąś tam bazę zbudować, prawda? Ale wszystko tak odkryło się w tamtym roku między świętami a sylwestrami, że już podjąłem tą decyzję, że do Polski wracam, nie? A Robercie, jakie masz pasje, swoje hobby, zainteresowanie, czy w ogóle warto je mieć? Powiem ci, że wcześniej, jako też i ojciec, bo też i byłem żonaty, też właśnie tak wspominałem, mam syna, który ma 12 lat, że wcześniej tak naprawdę nie zastanawiałem się nad pasjami, bo po prostu bardziej, jak to się mówi, no chciałem, wiadomo, wspierać, pomagać rodzinie przy małym dziecku, wiadomo. Nie było czasu, bo praca, też w Holandii początki były, prawda, także musiałem się tutaj jakoś zaświadomić z tym wszystkim, zaklimatyzować się, tak, i nowe otoczenie, język, zmiany, to wszystko, więc jak najbardziej warto mieć pasję i zainteresowania, ponieważ no nie jesteśmy tylko stworzeni do tego, żeby pracować,
wracać do domu. Oczywiście, wiadomo, jeżeli mamy rodzinę, to powinniśmy się wspierać, tak? Ale czegoś nam może brakować. Czegoś nam może brakować i tu powinna być akceptacja z jednej i drugiej strony, tak? Że ktoś ma pasję, że ktoś lubi siłownię. Ja na przykład lubię siłownię, lubię chodzić na siłownię, lubię ćwiczyć, lubię się dobrze czuć, tak? Zacząłem też z moim synem wspinać się, czyli wspinaczka, póki co po ściankach, ale po prostu nie bać się nowych rzeczy i nowych jakichś nawet pasji, odkrywania w sobie, nie? Bo to jest piękne, to jest naprawdę piękne, co możemy robić, tylko poprzez te nasze blokady, poprzez to, że brak czasu, twierdzimy sobie, że brak czasu, tak? A jak na przykład siedzimy przy telewizorze, to jest czas. Też to kiedyś nie zrozumiałem, nie? Ale telewizor to jest naprawdę zabijanie czasu. Ja nie mówię, że nie można jakiegoś filmu oglądać czy coś, czy wspólnie, czy tego, ale siedząc, wracając z pracy i oglądając telewizję, to jest dopiero zabijanie czasu, nie? Bo stwierdziłem, dlaczego ja mam oglądać telewizję, jak ja i tak nic z tego nie mam, tak? I będę jakieś bzdury na przykład oglądał, nie? Dlatego wolałem czy pójść na siłownię, czy właśnie tu może nie w Holandii, ale też jako wolontariusz, tak, gdzieś tam udzielałem się, jeździliśmy, czy były biegi udzielane jakieś, też pojechałem, czy w ogóle cokolwiek robić innego, bo to też nas rozwija, nie blokuje. Poprzez te pasje, poprzez to wszystko, co mamy, odkrywamy siebie, tak? Bo jak siedzimy w jednym miejscu, nic nie robimy, no to tak może zostać i nic się nie zmieni w naszym życiu. Zainteresowania? Tak, też. Zainteresowań mam bardzo dużo poprzez właśnie social media, budowanie właśnie swojej marki, tak. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię otaczać się ludźmi, komunikować się, świetnie nawiązuję relacje z tymi ludźmi. Po prostu jestem dobrym, wiem, że jestem dobrym człowiekiem, pomocnym. Jest naprawdę bardzo tego dużo, nie? U mnie. I ciągle się coś tam jeszcze pojawia, nie? Ale chcę jeszcze skoczyć na bungee, bo nie skakałem. Skoczyć ze spadochronu z samolotu. Przecież to wszystko jest dla nas. Wszystko jest dla nas, tylko trzeba chcieć, a nie mówić sobie, wiesz, wymówki, nie? Że ja nie mam czasu. To są wszystko wymówki, że ty nie masz czasu. Ja rozumiem, jest rodzina i to, ale przecież można się dogadać, tak? Można się porozumieć. I nikt nikomu, uważam, nie powinien zabierać ani pasji, ani zainteresowań. Żadne z partnerstwa. Czyli zawsze powinna być jakaś przestrzeń, w której możemy się czuć sobą, spełniać swoje marzenia, pragnienia. Dokładnie potrzeby. Tak. Dokładnie tak. Potrzebna jest ta przestrzeń właśnie, żebyśmy nawet sami gdzieś poszli, przemieścili się, czy to nawet jak w coachingu mamy spotkania, tak? Ktoś się na przykład źle czuje w jednym miejscu, to na przykład słuchaj, może masz ochotę przenieść się do innego miejsca, znajdź swoją przestrzeń, załóżmy i teraz później, jak się czujesz na przykład teraz w tym miejscu, co czujesz, co możesz powiedzieć na ten temat, nie? Więc to są piękne przekazy takie, które naprawdę otwierają nas, nie? A czy masz jakieś ulubione sposoby na relaks, odprężenie? Co ci najbardziej pomaga? Wiesz co, jakiś czas temu zacząłem medytować troszeczkę. Włączałem sobie jakieś tam medytacje, czy na przykład do snu, czy mieć zły dzień. No, aczkolwiek nie pojawiają mi się żadne złe dni, ale medytacja też fajnie mi odpręża, nie? To jest jedno. Relaks, oczywiście, siłownia. Jaki wiem, że na przykład mam zaplanowany live, to po tej 16 czy po którejś tam wracam do domu i jestem już tą w głowie, już mam to, że będzie ten live i będzie niesamowite wydarzenie. Nie? Więc to jest mój relaks, to jest moje odprężenie i to jest moje, ja to czuję po prostu. A propos medytacji, ja też próbowałem, chyba już będzie z 10 lat temu medytować i naprawdę fajnie to taki spokój zapewnia. Bo to już nie mówię o jakimś tam osiąganiu nirwany tak zwanej, czy po prostu chodzi o samo wyciszenie swojego mózgu, umysłu. Bo czasami właśnie tak jak mówiłeś o tym gremlinie, który tam siedzi i gada nam ciągle jakieś głupoty w głowie, to właśnie fajnie jest go wyciszyć, stłumić i mieć taki bardziej klarowny obraz i umysł. Zgadza się. Dobrze, chyba będziemy się powoli zbliżali do końca. Nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał 2 godziny. Bo chyba niewiele osób dotrwa do samego końca. Także Robercie, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę ci wielu sukcesów w budowaniu swojej marki,
w byciu mówcą publicznym, w założeniu swojego podcastu, o którym wspominałeś. Także trzymam kciuki, żeby ci wszystko fajnie wyszło. Wszystkich widzów zapraszam oczywiście na YouTube do subskrypcji, a jeżeli słuchacie tego na Spotify, to również do kliknięcia obserwuj. Masz coś jeszcze, Robercie, do dodania? Bardzo się cieszę, że mogłem, Oskar, wystąpić tutaj na tym podcaście, bo tak jak jest to pierwszy mój taki wywiad, który zostałem zaproszony, więc naprawdę bardzo fajnie się cieszę, że mogłem tutaj opowiedzieć o sobie, opowiedzieć o sporo aspektach, tak, podzielić się tą swoją wiedzą, inspiracją, którą mam. No na koniec mogę powiedzieć tutaj do wszystkich, że słuchajcie, naprawdę życie jest po to, żeby żyć, tak jak, a nie po to, żeby przeżyć. Dokładnie. I tą cenną wskazówką żegnamy się. I ja zapraszam do kolejnego podcastu, który już pojawi się niedługo. Dziękuję, Oskar. Dziękuję wszystkim. Miłego weekendu życzę. Cześć. Cześć.